Hej, jestem Maciejem z firmy EONEA. Dzisiaj program R2 Płatnik o tym, jak skutecznie zrobić kopię bezpieczeństwa i przenieść wszystkie dane na nowy komputer. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie omówić z nami poruszony temat, dajcie znać. Tymczasem zapraszam. Na początku chciałem tylko zaznaczyć, że program R2 Płatnik może mieć kilka trybów pracy, m.in. taki, że zarówno program, jak i baza danych są na tym samym komputerze, jak i również w pracę sieciową, czyli program i baza danych jest na serwerze, a końcówki klienckie są na innych urządzeniach, tak zwana praca sieciowa. Tutaj omówię tylko przypadek, kiedy i baza danych, i program są na tym samym urządzeniu. Najpierw przystąpimy do zrobienia kopii bezpieczeństwa. Mamy otwarty program R2 Płatnik. Klikamy zbiory, archiwizacja. Domyślnie zaznacza wszystkie, klikamy zaznacz wszystkie. Możemy zrobić jakiś opis, jeżeli potrzebujemy. Możemy również, co zdecydowanie zalecam, nadać hasło kopii. Tutaj klikamy miejsce, gdzie będziemy chcieli zrobić kopię bezpieczeństwa. Wchodzimy w miejsce, gdzie będziemy taką kopię robili. Znajdujemy odpowiednie miejsce na naszym komputerze i nazwijmy ją R2. Dobrym zwyczajem jest również kliknięcie dołącz datę do pliku, ponieważ wtedy będziemy wiedzieli, z kiedy ta data pochodzi. Rozmiar wolumenu to raczej będzie mało przydatne, natomiast jeżeli się okaże, że plik jest naprawdę duży, a z jakiegoś powodu jest nam go ciężko gdzieś przenieść, wówczas może wystąpić konieczność podzielenia go na mniejsze kawałki. Jeżeli jest taka potrzeba, to tutaj można to zrobić. W większości przypadków raczej nie będzie takiej potrzeby. Klikamy archiwizacja, on w tle zacznie sobie zrzucać wszystkie bazy, zarówno tą konfiguracyjną, jak i te z poszczególnych firm. To chwileczkę potrwa. OK, zakończony pomyślnie. Możemy odnaleźć miejsce, w którym to jest, i mamy R2, data i godzina stworzenia kopii. Tutaj w tym jednym pliku mamy wszystkie dane, wszystkie firmy i dane konfiguracyjne. Teraz musimy, czy przy pomocy pendrive'a, czy jakiegoś archiwum sieciowego, czy czegokolwiek, musimy zachować ten plik, żebyśmy mogli go wgrać na nasz nowy komputer. Tutaj mam już nowy komputer, na którym jeszcze nie ma zainstalowanego programu. Ściągamy sobie z internetu płatnika. Klikamy, żeby się uruchomił. Prosi o pozwolenie. Do instalacji potrzebne jest podwyższenie praw. Potrzebne są prawa administracyjne. Klikamy tak. Instalacja standardowa. Możemy kliknąć instalację szczegółową, wówczas będziemy wiedzieli, co robi, ale w zasadzie wszystko będziemy potwierdzać. Można kliknąć informację standardową. Pyta się nas o miejsce, w którym będziemy instalować płatnika. Pyta się nas, co będziemy instalować. Jeżeli chcielibyśmy zainstalować tylko płatnik bez na przykład serwera bazy danych, ponieważ chcielibyśmy tylko końcówkę kliencką, wówczas to odznaczamy. Ale tutaj jest to jednostanowiskowe, w związku z czym będziemy potrzebowali i samego płatnika, i bazy danych SQL. Tutaj pyta się nas o to, jak będzie się nazywała instancja bazy danych MS SQL-a. Domyślnie zdecydowanie możemy to zostawić, nie ma tu problemu, natomiast hasło administratora już na pewno powinniśmy zmienić. Ja tu zostawię, ponieważ jest to wyłącznie demonstracyjna instalacja. Tutaj tak, zdecydowanie powinniśmy to zmienić. Klikamy dalej. Pyta się nas o położenie w menu Start, czy utworzyć skrót na pulpicie. Dobrze, nie mam z tym problemu i klikamy Instaluj. Pyta się nas, czy pobrać, ponieważ chcemy zainstalować serwer SQL, pyta się nas, czy pobrać go teraz z internetu. Tak, zdecydowanie musimy to teraz zrobić. A on zacznie go pobierać i instalować.
Napracował się już. Teraz się pyta, czy byśmy chcieli go ponownie uruchomić. Tak, to możemy go teraz spokojnie ponownie uruchomić po instalacji samego programu, jak i bazy danych. Uruchomił nam się ponownie komputer. Mamy ikonkę R2 płatnika. Uruchamiamy program. Ja korzystam przynajmniej na chwilę obecną tutaj do prezentacji z wersji demonstracyjnej. Zapoznałem się z warunkami, akceptuję. Tak, możemy zmienić licencję, OK. I tu wskazujemy miejsce, gdzie mamy zainstalowaną bazę danych. Tak jak wspomniałem, w tym wypadku będzie to baza i program na tym samym komputerze, dlatego tutaj mamy lokal, czyli komputer, na którym jesteśmy. Instancję Reset 2, o tym też już wspominałem, że nie warto zmieniać. SA to jest użytkownik administracyjny do bazy danych. Domyślnie również jest tutaj wpisane to hasło, które widzieliśmy wcześniej. Znaczy domyślnie jest to hasło, co byliśmy wcześniej. Jeżeli byśmy zmieniali, musielibyśmy je podać. On stworzy nazwę bazę danych o nazwie płatnik 10. Jeżeli nie ruszaliśmy hasła, nie musimy tutaj nic zmieniać, po prostu klikamy OK. Wybieramy zestaw standardowe definicje. To już zależy od potrzeb już bardziej. Pierwsze uruchomienie trwa dłużej, musi stworzyć bazę danych, musi ją częściowo uzupełnić danymi, dlatego pierwsze uruchomienie trwa na ogół trochę dłużej jednak. Super, uruchamia nam się czysty program. Zarejestruję się później, przynajmniej ja. Czy pobrać aktualne parametry? Do pracy zdecydowanie tak. Ja na chwilę obecną nie będę tego potrzebował. Klikam nie. Mamy teraz czysty program bez żadnych danych. Musimy, jak wspomniałem, tutaj zaimportować ten plik, który tamtąd jakoś włożyć plik, który tam stworzyliśmy jako kopię. Teraz przystąpimy do odzyskania danych na nowym komputerze już z zainstalowanym programem i bazą danych. Klikamy zbiory, narzędzia, odtwarzanie bazy danych z archiwum. Powiadomienie nam się tu wkradło. Musimy je potwierdzić. No, już klik, jeszcze raz. Zbiory, narzędzia, odtwarzanie danych z archiwum. No i musimy tutaj odnaleźć ten plik, który wygenerowaliśmy na poprzednim komputerze. Ja go mam tutaj zachowanego. Jest to dokładnie ten sam plik, który tam został stworzony. Klikamy. Zaznaczamy wszystkie, bo może nie wszystkie firmy chcielibyśmy zaimportować, ale raczej w takim wypadku będziemy chcieli je wszystkie, w związku z czym domyślnie są zaznaczone wszystkie. Klikamy odtwórz i pamiętajmy, że to, co zrobimy, nałoży nam dane, które tu istniały. Jeżeli mieliśmy, znaczy tu jest nowa instalacja, ale gdyby to była instalacja, która jakkolwiek już istniała, miałaby jakieś dane, w tym momencie nałożylibyśmy je, czyli wszystko, co mieliśmy wcześniej, wszystko, co było wcześniej na tym komputerze, byśmy stracili. Ale to jest przypadek, kiedy mamy wszystko czyste, w związku z czym tym absolutnie nie musimy się przejmować. To też dobrze. Odtwarzanie danych przebiegło pomyślnie. OK, nieokreślona firma, musimy wybrać firmę i mamy tutaj już do dyspozycji firmy, które mieliśmy tam. Ja miałem tylko dwie, tą testową i tutaj drugą firmę, którą stworzyłem tylko i wyłącznie dla testu. W tym momencie skutecznie zrobiliśmy kopię bazy danych programu R2 Płatnik, zainstalowaliśmy
program R2 Płatny na nowym komputerze i skutecznie odtworzyliśmy dane i możemy spokojnie pracować dalej. Pamiętajmy, że taką kopię bezpieczeństwa, jak już robimy, to staramy się, musimy robić w miarę regularnie i najlepiej w jakiś sposób automatycznie. I ważna sprawa, jak już jest kopia danych, to już nie będzie gdzieś indziej niż na tym samym komputerze, na którym jest program, bo kopia danych w tym samym miejscu to jakby nie było kopii, czyli warto ją gdzieś trzymać na jakimś zewnętrznym dysku, czy w jakiejś chmurze, jakiegokolwiek typu, tak, żeby być bezpiecznym na wypadek jakiejś awarii. To tyle. Dzięki, że zostaliście do końca. Jak się podobało, łapka w górę. Trzymajcie się. Hej!